Zacznę ten filmik od informacji, którą wyciągnęłam z polskich mediów. Otóż John Jung-kook to piękna, gładka jak świeży oscypek Tajka. I takiego filmiku na naszym kanale jeszcze nie było, ale musiałam gdzieś wyrazić swoją opinię, swoje zdanie na temat tego, co w tym momencie dzieje się w internecie, głównie w polskich mediach społecznościowych, więc zapraszam do oglądania i zachęcam od razu do zasubskrybowania naszego kanału po więcej filmików, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście lub jesteście tutaj po raz pierwszy. TC Kendler opublikowało swój coroczny ranking 100 najprzystojniejszych twarzy i w 2019 roku pierwsze miejsce zajął Jungkook z K-popowej grupy BTS, co w naszym kraju spotkało się z dość specyficzną, ale jak dla mnie niezbyt zaskakującą reakcją, ponieważ wychodzę z założenia, że już chyba nic nie jest w stanie mnie zdziwić. Najgłośniej zawrzał oczywiście Twitter i nie od dziś wiadomo, że Twitter jest idealnym miejscem do wszelkich sporów, kłótni, do wylewania hejtu wiadrami na innych ludzi i być może właśnie dlatego rzuciłam tweetowanie jakieś 10 lat temu, bo ta cała toksyczna atmosfera była zbyt przytłaczająca, ale pod koniec zeszłego roku postanowiłam założyć nowe konto, głównie po to, żeby utrzymywać kontakt z widzami naszego kanału i dzięki temu mogę być na bieżąco z tym wszystkim, co się tam w tym momencie dzieje. A po ogłoszeniu informacji o tym, że członek koreańskiego boys bandu został najprzystojniejszym mężczyzną na świecie, zawrzało, internet zawrzał, a niektóre tweety w tej dyskusji to są istne perełki do czytania. Zaczęło się od pewnego polskiego pisarza fantastyki i dziennikarza, który opublikował tweeta na ten temat i skwitował cały ten ranking słowami, że świat schodzi na psy, szczególnie porównując najprzystojniejszą twarz 2019 roku z najprzystojniejszą twarzą 2018 roku, czyli Jason Momoa. Tweet pana redaktora sprowadził do dyskusji prawdziwych polskich samców i kobiety ceniące sobie słowiańską urodę naszych panów. I w efekcie możemy poczytać sobie tak przyjemne tweety, jak na przykład ten, albo ten, ewentualnie ten, albo ten. Ewentualnie troszeczkę inny rodzaj tweetów, z których dowiadujemy się, że Jungkook wygląda jak cała reszta swojego kraju, a oni, w domyśle TC Kendler, wybrali go spośród miliardów innych. XD. Czyli podsumowując, dowiadujemy się, że Korea Południowa to atak klonów, ponieważ wszyscy masowo robią sobie operacje plastyczne, ponieważ uważają swój naturalny koreański wygląd za brzydki. Wszyscy jak jeden mąż jadą do najbogatszej dzielnicy Seulu, czyli Gangnam, która słynie z klinik plastycznych. Wszyscy dają chirurgom to samo zdjęcie, wydają grube miliony i w efekcie mamy 51 milionów Jungkooków. Tak, dokładnie tak jest. Tylko że problem tkwi dużo głębiej, ponieważ wszyscy dają chirurgom to samo zdjęcie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I dlatego tak trudno jest ocenić, czy ranking TC Kendler The 100 Most Handsome Faces of 2019 wygrała kobieta, czy może jednak facet, a przynajmniej w oczach ludzi, którzy patrzą przez pryzmat starych, niewyjaśnionych i naprawdę dziwnych stereotypów. Jak można łatwo wyczytać w odpowiedziach pod postem pana redaktora, prawdziwym azjatyckim mężczyzną jest Bruce Lee, a nie jakiś tam laluś z boys bandu Drogie Dzieci. Więc prezentuję tutaj przykład idealnego, azjatyckiego, perfekcyjnego mężczyzny. Drogie dzieci, przed wami Bruce Lee. I to znów sprowadza się do tego samego, co jesteśmy w stanie wyczytać w tych wszystkich tweetach, że prawdziwy mężczyzna to kupa mięśni, najlepiej podrapany do krwi, tak jak prawdziwy azjatycki mężczyzna Bruce Lee, o ostrych rysach twarzy, najlepiej z krótkimi włosami. I co ciekawe, większość tych odpowiedzi, tych tweetów jest pisana przez fanów fantastyki i ciężkich brzmień, którzy mają długie włosy. A o ile się nie mylę, tak mi się jednak wydaje, długie włosy są cechą damską. Ale nikomu nie powiem. Wracając, im większy pan, im więcej ma mięśni, im bardziej jest zarośnięty, najlepiej w każdym miejscu na ciele, tym lepiej, co się sprowadza do kolejnego komentarza w polskich mediach na temat tego rankingu i wygranej koreańskiego idola. W jednej z polskich rozgłośni radiowych mogliśmy usłyszeć, że członek koreańskiego boys bandu został okrzyknięty najprzystojniejszym mężczyzną na świecie. I tutaj wszystko się zgadza. Tylko że za chwilę słyszymy, że jest to John Jung-kook. I tutaj, jak widać, pan redaktor nawet nie wykazał chęci sprawdzenia, jak prawidłowo przeczytać to imię i nazwisko. I tutaj mam taką myśl, że ja, prowadząc K-popowe newsy, nawet na takiej platformie jak YouTube, który nie jest ogromnym polskim medium, tylko jest po prostu YouTube'em, zawsze wklejałam imię i nazwisko artysty w Google Translate, żeby chociaż usłyszeć, jak to brzmi, żeby spróbować to powtórzyć, a tutaj mamy John Jung-kooka i to mi też przypomniało, że ostatnio jechałam samochodem i też w radio usłyszałam Camila Cabello
Nie, Camila Cabello zamiast Camila Cabello. Ale nieważne. Moi drodzy, John Young-kook wygląda jak piękna, gładka jak świeży oscypek Taika. I po pierwsze, już odchodząc od tej całej kwestii John Young-kooka, gdzie on wygląda jak Taika. Po drugie, nigdy nie miziałam oscypka, więc nie mam zielonego pojęcia, czy świeży oscypek jest aż tak gładziutki. A po trzecie, chyba wolę nie wiedzieć, czy Tajki są gładkie jak oscypki. Porównanie iście homeryckie, bardzo barwne, działa na wyobraźnię, jednak nie to tutaj jest najważniejsze, bo z dalszej części materiału radiowego dowiadujemy się, że Justin Bieber przy Jungkooku wygląda jak drwal. Ale w ogóle pan redaktor chyba nieświadomie użył tutaj Justina jako przykładu, bo zabawne jest to, co na pewno wiedzą fani BTS, czyli zespołu, z którego pochodzi Jungkook, który wygrał ten ranking, że Justin jest jego idolem, jakby Jungkook bardzo ceni sobie twórczość Justina Biebera, więc jest jeszcze nadzieja, że Jungkook będzie się wzorował na swoim idolu, na swoim autorytecie i jeszcze będzie z niego drwal. Ale to wszystko znowu sprowadza się do tego samego, czyli do tego, że polscy mężczyźni widzą w Koreańczykach więcej estrogenu, czyli hormonu żeńskiego, niż testosteronu, czyli hormonu męskiego, co było napisane w tym tweetie, który zacytowałam wcześniej. Dla nich Cook wygląda jak baba, jak laleczka, nie jak facet, nie jak mężczyzna. Koniec, kropka, finito, period, end of story. Ponieważ my mamy inne standardy piękna i o tym też wspomina pan redaktor, że to jest nowy kanon piękna, tylko że później z tego materiału radiowego dowiadujemy się też, że, uwaga, cytat, dla nas z owłosionymi słowiańskimi brzuchami nie ma miejsca w tym pędzącym świecie. Moi drodzy, pora otworzyć oczy i umysły na świat, ponieważ nie wszyscy mężczyźni, którzy nie mają wyhodowanej puszczy na klacie i na brzuchu, są kobietami. Tak samo brak zarostu czy owłosienia na ciele to nie jest coś gejowego czy pedalskiego i tutaj przepraszam za określenie, ale to są słowa, które non-stop pojawiają się w internecie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I słysząc tę wypowiedź w polskich mediach, oczywiście nie bezpośrednio, ponieważ był to filmik opublikowany na Twitterze przez inną osobę i kredyt znajdziecie tam na dole w opisie, ale słysząc to wszystko w polskich mediach, postanowiłam się odezwać. I ja zazwyczaj nigdy nie wchodziłam w dyskusję. Siedziałam sobie cicho, byłam zawsze obserwatorem, nie chciałam internetowych wojen, ale jak to usłyszałam, to coś się we mnie zagotowało i postanowiłam nagrać ten film. I nie chodzi tutaj o to, że ja to mówię jako fanka BTS i ja nie bronię tutaj John Young-kooka, tylko coś tu jest nie tak. Tu chodzi po prostu o ludzką przyzwoitość, nieważne kto by to był, czy to inny koreański artysta, czy chiński, czy hinduski. Takie komentarze nie powinny pojawiać się w mediach i szerzyć nienawiści. I pod postem pana redaktora, pana pisarza pojawiła się odpowiedź, która zaczynała się od słów: jest pan rasistą? Otóż to, wiecie, tutaj nie chodzi o kanon piękna czy o gusta, bo o gustach się nie dyskutuje, jak to się mówi. Tutaj chodzi o szerzenie nienawiści wobec innych ludzi, wobec innych nacji i o jawną dyskryminację rasową. Ludzie podpisujący się pod tym postem, piszący swoje własne komentarze, czy śmiejący się z tego, co są w stanie usłyszeć w polskim radio, udowadniają nam, że Polska ma ze sobą poważny problem, ponieważ nie znamy definicji słów tolerancja i akceptacja. Ale zanim przejdę dalej, zanim powiem wam coś więcej, to poczytam wam kilka odpowiedzi na mojego tweeta w tej sprawie. Podoba mi się to, jak w sytuacji, gdzie są popularni kolesie i wybiegają poza ten klasyczny obraz przystojnego mężczyzny, wtedy prawdziwi faceci zawsze mają coś do powiedzenia. Moi drodzy zakompleksieni, zaniedbani, prawdziwi mężczyźni. Atrakcyjność niejedną ma twarz. Banda ignorantów ma problem, że nastolatki nie uganiają się za nimi, że typ facet drwal nie jest typem atrakcyjnym dla kobiet, przynajmniej nie dla wszystkich. Bo prawdziwy mężczyzna myje się błotem, jest zarośnięty, rąbie drewno, a jego każdy posiłek to mięso i piwo. No ja nie wiem, już sam fakt, że nie ma brody sprawia, że on jakiś taki pedalski jest. Pewnie nigdy nawet włóczni nie trzymał w ręce, a co dopiero coś upolować. Bo męskość w tym kraju to nie myty przez tydzień gruby, owłosiony facet na kanapie z piwskiem w ręku, który tak ci czasem bez okazji w nagrodę, że mu wyprałaś i ugotowałaś. I jeszcze jeden, bo wiecie, prawdziwy mężczyzna to ten nieogolony typ, który sam sobie obiad upoluje, a do herbaty nie dodaje miodu, tylko żuje pszczołę. I zostawia tu jeszcze komentarz Kamila Susa, którego serdecznie pozdrawiam. Bo rozumiesz, zniewieściały, pewnie pedał, Azjaci mają małego. Ja to jestem chłop nieogolony nigdzie na ciele. Czekaj, idę po koszulkę Pussy Magnet. I tutaj, dzięki tym pełnym sarkazmu odpowiedziom, widzimy, że niestety Polska naprawdę taka jest.
bo to jest smutne i prawdziwe. Niektórzy naprawdę mają takie myśli, takie poglądy na temat innych ludzi. To jest po prostu straszne. I o tym czytamy w mediach społecznościowych, w mediach publicznych. Dla Polaków prawdziwy mężczyzna to ten, który ma w bicu więcej niż ja w talii i najlepiej jeszcze wyhodowaną brodę Gandalfa. A ja nie uważam, że prawdziwy mężczyzna musi być cały owłosiony. Ba, wręcz mnie to odrzuca. I pisałam o tym też na swoim Twitterze, że ja, żyjąc w tym owłosionym, słowiańskim kraju, nie mam wyboru, szczególnie w lato. I ja muszę na to patrzeć, mimo że nie chcę. I jestem zmuszona to wszystko akceptować. I mam jeszcze dla Was inny zestaw tweetów, które prowadzą do kolejnego aspektu i kolejnego problemu społecznego. Kocham wypowiedzi na temat urody od panów, którzy nawet kremu nawilżającego nie tkną, bo jest dla bab. W ogóle nie rozumiem. To nie pierwszy raz Azjata wygrywa, a zrobili z niego nie wiadomo co. Rozumiem, że komuś może się nie podobać, ale mówienie, że jak się myje i nie jest cały owłosiony, to laleczka XD. Pierwszy komentarz był o tym, że dla Azjatów powinni zrobić oddzielny ranking. Nie wiedziałam, że Polacy są aż tak rasistowscy. Mamy 2020, a w Polsce nadal się uważa, że jak mężczyzna dba o swoją urodę, myje się i goli, to gej. Może nie każdemu podoba się owłosiony brzuch. Poza tym to bardzo niemiłe wobec samego Cooka, bo przecież według pana redaktora, jak facet może dbać o siebie, to takie niemęskie. I tutaj jeszcze jedna bardzo ciekawa wypowiedź. Dobra, aż specjalnie obczaiłam, jak on wygląda i przyznam, że mi się też nie podoba, ale jak widać, większość ludzi sądzi inaczej niż ja, więc to raczej logiczne, że ranking taki jest. Mamy 2020 rok i chyba czas zacząć rozumieć pewne rzeczy. Ja wiem, że to Polska i dla nich dbanie o siebie jest gejowe, ale słuchanie czegoś takiego aż boli. I ja mogłabym tak czytać i czytać i czytać te wszystkie tweety, bo tego było dużo więcej, zarówno tych negatywnych, jak i tych sarkastycznych, ale pewnie ktoś, kto teraz ogląda ten filmik, pomyśli, że małe dziewczynki, małe dzieci się obraziły, oburzyły, ponieważ ktoś śmiał obrazić ich idola. I nie o to tutaj chodzi, to po pierwsze. Po drugie, ja mam 26 lat i też jestem z wykształcenia dziennikarzem i ja się zastanawiam, dlaczego taka sytuacja ma w ogóle miejsce. Ale już odchodząc od tego tematu stereotypu prawdziwego mężczyzny, który panuje w polskim społeczeństwie, ponieważ to się nie zmieni do momentu, aż otworzymy oczy i umysły na resztę świata, ale problem tkwi w tym, że osoby publiczne i media szerzą tak rasistowskie podejście, a przecież to są osoby, które mają władzę, które mają wpływ na opinię publiczną, kształtują ją i potrafią i mogą manipulować ludźmi. Jeżeli ktoś ma odpowiedni IQ, to oczywiście nie zwróci na to uwagi, ponieważ wie, że rasizm, że szerzenie nienawiści, że to wszystko jest złe. Ale jest część społeczeństwa, która ślepo wierzy mediom, więc te osoby od razu połkną haczyk, zaczną się z tego śmiać, ponieważ to jest tak zabawne, zaczną to przesyłać do innych ludzi, to wszystko pójdzie w viral i w efekcie będziemy tworzyć nadal zaślepione, nietolerancyjne społeczeństwo. Problem naszego społeczeństwa jest taki, że ludzie nawet nie próbują zrozumieć, nie sprawdzą informacji, nie chcą się dowiadywać, nie zrobią researchu, tylko będą dalej oskarżać. I tutaj na przykład mam na myśli oskarżanie o dziesiątki operacji plastycznych. Nikt tego nie sprawdzi, będą mówić to, co myślą, że jest prawdziwe, a tak nie jest. Dla nas, i mówiąc dla nas, mam na myśli polskie społeczeństwo, K-pop to banda transseksualnych kobiet, homoseksualistów i sztucznych laleczek, które się rozpadną, jak tylko ktoś się do nich dotknie, ponieważ miały tak dużo operacji plastycznych i żadna część ich ciała i twarzy nie jest prawdziwa. Czy naprawdę tak ciężko jest zrozumieć, że to my powinniśmy się uczyć od Korei Południowej, jak o siebie dbać i jak dłużej żyć? Wszyscy zresztą wiedzą, że Azjaci wyglądają młodo i jak łatwo jest pomylić 40-latka z 25-latkiem, ponieważ oni wyglądają tak młodo. I sekret? Pewnie powiecie, że geny. I geny mają na to wpływ, ale nieduży, ponieważ sekretem jest głównie pielęgnacja. To, że oni o siebie dbają. I to jest nasza wina, naszego społeczeństwa, że wszyscy u nas uważają, że używanie kremów czy kosmetyków jest tylko i wyłącznie dla bab. Podkład albo BB cream to już w ogóle jest zło wcielone, bo przecież ukrywanie niedoskonałości czy trądziku przez mężczyznę jest totalnie niemęskie i jest fu. I przez to wyglądamy tak staro, więc nie narzekajcie. Nie mówię tego jako osoba, która zna Koreańczyków, która od nich słyszała, że używają kremów i dlatego wyglądają tak młodo, która broni swoich znajomych. Nie. Mówię to jako osoba
otwarta na świat, która rozumie to, co się dzieje i akceptuje. Oczywiście nie wszyscy są nietolerancyjni, ponieważ nawet w starszym pokoleniu znajdą się osoby, które powiedzą, co też słyszałam na własne uszy, że kiedyś było tak, że do kosmetyczki chodziły tylko kobiety, a teraz jest równouprawnienie i każdy, nawet mężczyzna, każdy ma prawo dbać o siebie. Na szczęście nie cała Polska jest nietolerancyjna i nadzieja w tych, którzy nie są. Jak myślicie, dlaczego u nas jest tak mało obcokrajowców? Właśnie przez to, że na osoby innej rasy patrzy się po prostu z podełba. A jeżeli ktoś widzi w ogóle międzynarodowe, międzykulturowe pary, to już w ogóle jest kosmos i temat na osobny filmik. I często obcokrajowcy, o czym czyta się w gazetach, padają u nas, i nie tylko u nas, ale ogólnie, padają ofiarami przemocy czy agresji. Podsumowując, panowie, nie wszystkim paniom podoba się bardziej typ drwala, który bardziej przypomina owłosionego goryla niż homo sapiens. I tak jak zostało już powiedziane, świat pędzi do przodu, kanony piękna się zmieniają, gusta są różne i nawet jeżeli ktoś tego nie rozumie, nie akceptuje i się z tym nie zgadza, to nie jest to powód do obrażania innych czy do szerzenia nienawiści. A media i osoby publiczne nie powinny przyczyniać się do kształtowania tak zepsutych poglądów w społeczeństwie. Więc jeżeli się ze mną zgadzacie, to zostawcie łapki w górę pod tym filmem. Po raz kolejny zachęcam do subskrypcji, do kliknięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I oczywiście czekam na wasze komentarze pod tym filmikiem z waszymi opiniami na ten temat. Do zobaczenia w następnym filmiku.